Ten album musiał się tutaj znaleźć. Któż wychowany w latach 90. nie zna tej płyty, nie chłonął dźwięków tych symfonicznych pasaży użytych w taki sposób, w jaki nikt inny wcześniej tego nie robił. To był punkt zwrotny w karierze zespołu, a płytą tą jest Dimmu Borgir and From Darkness Triumphant. Dimmu Borgir zostaje powołany do życia w Oslo w 1993 roku z inicjatywy Shargata, Silenioza, Tjodalfa, Tristana i Nagasha. Nazwa zespołu zostaje zaczerpnięta od wulkanicznych wzgórz na Islandii, a znaczy mroczną twierdzę. W 1994 roku zespół wydaje swój debiut, czyli For All Tid, 2 lata później płytę Stormblast, zaś w 1997 roku płytę, o której chciałbym opowiedzieć w tym odcinku, czyli And From Darkness Triumphant. W roku ukazania się płyta otrzymywała świetne recenzje w magazynach muzycznych oraz wiele z nich uznały ją za płytę roku. Sam pamiętam, gdy pierwszy raz usłyszałem kawałek Morning Palace, dodany bodajże do magazynu Morbid Noise na płytce, który mnie zszokował. Od razu poleciałem do dziupli i zakupiłem sobie kasetę. Nie zawiodłem się. Płyta była wyśmienita. Była po prostu mistrzostwem świata, która orkiestracjami wyprzedzała lata świetlne. To właśnie te symfonie tworzą atmosferę albumu. Są one umiejętnie wplecione we fragmenty utworów i tworzą jego majestat i potęgę. Do tego ciężkie riffy gitarowe, które są świetnie połączone z pasażami klawiszowymi. Album jest potężny, gitary brzmią wspaniale, zaś Shargat zdziera swój głos do granic możliwości, tak jakby jeździł strunami głosowymi po papierze ściernym. Swoją drogą ma bardzo dobry głos, który pasuje do gatunku. Utwory są skomponowane gites, nie nudzą, zachowują swoją dramaturgię, blasty często wpadają w szał, wtórując tremolowym gitarą. Solówki zaś są prawie heavy metalowe, z tym, że mają takie blackowe zacięcie. W utworach pojawiają się chóry, gdzieniegdzie kobiecy wokal, ale nie na tyle natrętnie, aby zepsuć odbiór metalowemu słuchaczowi. Wszystko razem jest dopracowane, tworząc styl powiedzmy taki metalowo-klasyczny. Brzmienie jest dopracowane, na pewno jest wielka zasługa studia Abyss, które spowodowało, że album brzmi bardzo potężnie, głęboko i mrocznie. Teksty zahaczają o takie tematy jak śmierć, potępienie, okultyzm, mistycyzm, diabły, czyli wszystko, co jest przyjęte w black metalu. I są one odśpiewane w języku angielskim w porównaniu do wcześniejszych płyt, co tworzy album bardziej uniwersalnym. Tempa zaś zahaczają od bardziej ekstremalnych, powolne, czyli średnią mamy średnią. I właśnie takie one są. Głównie są średnie tempa na tym albumie. Cały czas mamy wrażenie, że gitary tworzą tło dla tych fenomenalnych symfonii. I to jest również dla nich nowatorskie, ponieważ nikt wcześniej w ten sposób nie podchodził do black metalu. Według mnie to jest bardzo dobre, gdyż muzyka wtedy może się rozwijać i podążać w różnych kierunkach. Ten zespół był bardzo krytykowany. Jednak do cholery, oni naprawdę w fantastyczny sposób łączyli black metal z symfonią. To posłuchajmy fragmentów tej świetnej płyty. Album rozpoczyna się smyczkowym intro kawałka Morning Palace, który jest niekwestionowaną wizytówką zespołu Dimmu Borgir. Przeradza się w on istny Armagedon gitarowo-orkiestracyjny, który niczym huragan niszczy nasze bezdroża zwojów mózgowych. Spellbound by the Devil to mega ostry kawałek ze świetną melodią klawiszową oraz ostrym wokalem Shargata, a później genialną solówką gitarową. In Death's Embrace zaczyna się klawiszowym intro i niemalże thrashowymi gitarami. W środku zaś pojawia się klasycyzujący moment muzyczny, który wręcz uwielbiam. Entrance to taka black metalowa ballada napisana całkiem ciekawie, z dość interesującą melodią i takim powolnym, podniosłym tempem, które tworzą z tego kawałka taką perełkę. A Succubus in Rapture to jeden z najbardziej zróżnicowanych kawałków Dimmu Borgir. Wiele zmian tempa, świetne gitary i fortepian tworzą z tego kawałka prawdziwe arcydzieło.
Przelukajmy teraz okładkę i wkładkę. Na okładce rozsiadł się na tronie mroczny triumfator, którego poza wraz z tronem i rozłożonymi rękoma i nogami tworzył widoczny pentagram. Okładka w tonacji zielono-czarnej, na górze nazwa zespołu, na dole tytuł. We wkładce zaś na takich zielonych, mrocznych, demonicznych grafikach mamy teksty, które jednak są słabo widoczne. Na ostatniej wewnętrznej stronie rozkładówki zaś informacje, gdzie płyta została nagrana, kto był producentem i inne informacje typu bla bla bla. Na stronie zamykającej wkładkę na takim czarnym pentagramie w jego rogach są wizerunki członków zespołu wraz z ksywami i kto na czym gra bądź śpiewa. Na płycie CD w tonacji zielonej, jak widzicie, jest wizerunek mrocznego triumfatora z wielkimi rogami, a nad nim nazwa zespołu. Pudełko zamyka taka zielona strona, gdzie w centrum jest logotyp zespołu, a nad nim tytuły utworów. Nie będę się tu rozwodził, czy to komercja, czy nie, czy są pozerami, czy nie. Każdy niech sobie to rozkmini we własnym zakresie. Tutaj liczy się tylko muzyka, a muzyka jest naprawdę wspaniała. Płyta And From Darkness Triumphant jest jedną z najbardziej wpływowych płyt w całym świecie black metalu i fakty temu nie zaprzeczą. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!